Wiadomość od twojego skryby. Był późny poranek 15 marca 710 roku od założenia Rzymu, kiedy Gaiusz Juliusz Cezar, jeden z najpotężniejszych mężów stanu w historii Rzymu, wkroczył do teatru Pompejusza na obrady Senatu. Tylko niewielu z postronnych senatorów spodziewało się, że wydarzenia, które miały rozegrać się chwilę później, zostaną już na zawsze wpisane w annałach Rzymu jako dzień upadku boskiego Cezara. Tulliusz Cymber podszedł do przyszłej ofiary i zerwał z niej tunikę, co miało być znakiem do ataku. Spiskowcy rzucili się na zdziwionego wodza i zaczęli zadawać mu ciosy. I choć zdrajców miało być około 60, to ran na ciele wodza doliczono się zaledwie 23. Już w gronie wichrzycieli nie wszyscy byli tak naprawdę zwolennikami ostatecznego rozwiązania kwestii cezarowej. Kiedy ciało dyktatora padło już bez życia, Brutus chciał zwrócić się do pozostałych senatorów, by zapewnić ich, że wydarzenie, którego przed chwilą byli świadkami, wcale nie było aktem terroru, a dobrze zaplanowanym działaniem mającym na celu zapewnienie przetrwania Rzymskiej Republiki. Senatorowie jednak zdecydowanie nie byli w nastroju na lekcję WOS-u i po krótkiej chwili ciszy, która zapanowała na sali, poczęli ulatniać się jeden po drugim z budynku. Jedni czynili to ze strachu przed tym, że mogą być następnymi ofiarami krwawej rewolty, która się właśnie dokonała. Inni natomiast chcieli po prostu się zdystansować od tego wydarzenia, aby w żadnym razie nikt nie przypisał im współodpowiedzialności i uczestnictwa w spisku. Obrady Senatu miały charakter jawny, to też wybiegający z portyku senatorowie natychmiast zwrócili na siebie uwagę Rzymian. Jak podaje Appian z Aleksandrii, pod wrażeniem takiej zbrodni dokonanej przez morderców w miejscu uświęconym na człowieku, którego osłaniała nietykalność, popłoch natychmiast ogarnął wszystkich, i to zarówno w Senacie, jak i całym mieście. W tym zamieszaniu niektórzy senatorowie odnieśli rany, inni nawet życie postradali. Również wielu obywateli w mieście, a nawet obcych przybyszów padło ofiarą mordów, które zazwyczaj towarzyszą zaburzeniom politycznym skutkiem tego, że atakujący nie znają swoich ofiar. Appianowi wtórował również Plutarch, zauważając, że Rzym na moment zamarł, by następnie pogrążyć się w chaosie. Wszyscy obawiali się, że miasto spłynie nie tylko krwią jego najsławniejszej postaci. Handlarze zamykali więc swoje stoiska, które już zaczynały być rabowane przez osobników z ludzkiej masy, która przetaczała się przez metropolię. Ludzie niewierzący w śmierć Cezara z ciekawością zbliżali się do teatru Pompejusza, by na własne oczy ujrzeć jego krwawiące ciało. Tam też gromadzili się gladiatorzy, którzy według jednej teorii mieli wziąć udział w walkach, natomiast według drugiej zostali podstawieni przez spiskowców do ochrony. Przychodzący na miejsce wpadali w panikę, nie do końca rozumiejąc, co się stało, ani też kto stał za zamachem na życie Cezara. Pojawiały się różne teorie, które następnie przeradzały się w plotki. Według nich za zamachem niekoniecznie mieli stać senatorowie, a bliżej nieznani skrytobójcy wrogów Wielkiego Rzymu, albo też gladiatorzy, którzy brali udział w igrzyskach. Bezpośrednio pod wpływem tych wydarzeń Cyceron napisał list do jednego ze spiskowców. To najprawdopodobniej jedyna korespondencja, którą dysponujemy z feralnych id marcowych roku 44 przed naszą erą. Ale kto jak nie Cyceron, naczelny plotkarz, miałby być dostarczycielem słowa pisanego na każdy możliwy temat, nawet w najczarniejszych chwilach miasta. Cycero przesyła pozdrowienie Bazylusowi. Winszuję ci, cieszę się za ciebie. Kocham cię, dbam o twe sprawy. Pragnę, byś mnie kochał i powiadomił, co robisz i co się dzieje. W mieście zapanował totalny zamęt, a wiadomość oraz plotki o śmierci wodza rozchodziły się na 4 strony świata, wraz z oddalającymi się od teatru Pompejusza senatorami, pospolitym ludem i spiskowcami. Ci ostatni jednak nie uciekali, a w triumfalnym pochodzie skierowali się w stronę wzgórza kapitolińskiego, by u jego stóp na forum oznajmić ludowi informację o wolności, którą rzekomo mieli dla nich odzyskać. Procesji zdecydowanie nie brakowało symbolizmu. Niektórzy spośród kroczących w pochodzie mieli z dumą pokazywać zbroczone w krwi Cezara sztylety i zakrwawione dłonie. Ktoś idący na czele marszu miał zatknąć na włóczni pilos, filcową czapkę, którą zwyczajowo nosili oswobodzeni niewolnicy. Po drodze do spiskowców dołączali co prawda postronni, którzy w przypływie ambicji chcieli także sobie przypisać dzieło wyzwolenia Rzymu spod panowania dyktatora. Ale gdy wreszcie dotarli na forum, okazało się, że obywateli Rzymu tamże zgromadzonych nie ma zbyt wiele, choć nie miało być to dla nich zbyt wielkim problemem. Spiskowcy myśleli bowiem, że mają 2 asy w ukrytych kartach, które jednak okazały się być tylko jopkiem, o czym za chwilę. Do części mieszczan informacja o śmierci Cezara po prostu jeszcze nie dotarła, ponieważ w idy marcowe obchodzono święto Anny Perenny, popularne zwłaszcza wśród najuboższych. Drugim czynnikiem negatywnie wpływającym na ilość gawiedzi na forum był oczywiście strach. Nie wszyscy przecież chcieli być kojarzeni ze spiskowcami. Appian celnie zauważył, że lud Rzymu był daleki od stawania po którejkolwiek ze stron, a zwłaszcza po stronie rzekomych wyzwolicieli.
Zwykli zjadacze chleba w mieście zwyczajnie nie przejmowali się ideami, które kierowały garstką podżegaczy, krzyczących teraz o pokoju i wolności. Chciałoby się powiedzieć chleba i igrzysk. I zarówno dzisiaj, jak i przeszło 2000 lat temu ta fraza nadal pozostaje aktualna. To, że Juliusz Cezar był przez biedniejsze warstwy społeczne uwielbiany, to jak nic nie powiedzieć. Nie ograniczał się tylko do dawania proletariatowi populistycznej ryby w postaci publicznych bankietów czy rozdawnictwa pieniędzy, ale zapewniał mu także wędkę, by był w stanie samodzielnie poprawiać jakość swojej egzystencji. Fundował nowe osiedla dla plebsu, gnieżdżącemu się w wielopiętrowych budynkach pozbawionych kanalizacji i cyrkulacji powietrza. Organizował prace publiczne, których celem było osuszanie bagien oraz budowę wałów mających zabezpieczyć Rzym przed wylewami Tybru. Pracę ludziom wolnym zapewniał również poprzez nałożenie obowiązku na posiadaczy ziemskich do zatrudniania co najmniej 1/3 wolnych plebejuszy, którzy do tego czasu niemal nie byli potrzebni ze względu na niemal darmową siłę roboczą w postaci ludności niewolnej. Wreszcie zapewniał wolność wyznania oraz nadawał obywatelstwo ludziom nauki i medycyny. W skrócie doskonale rozumiał, jakie problemy trawiły Rzym, który stał się wielokulturową i wieloetniczną mozaiką różnych ludów, ale przede wszystkim ludzi poszukujących szansy na lepszą przyszłość. Te gromady ludzi tak uległe i oddane postaci swojego niedawnego dobrodzieja mogły zostać jednak łatwo kupione nowymi obietnicami, jeśli tylko pojawiłaby się szansa na polepszenie swojej indywidualnej sytuacji życiowej. Oportunistycznej postawy Gawiedzi nie można w żaden sposób demonizować, nie tylko dlatego, że niewiele różni się od nastawienia społeczeństw współczesnych, ale przede wszystkim dlatego, że nie sposób mówić o ideach o pustym żołądku. Ostatecznie więc nieliczny początkowo tłum zgromadzony na forum składał się nie tylko z przypadkowych osób, ale także z okolicznej biedoty i innych najętych awanturników, którzy zachęceni kilkoma sestercami przybyli, by wspierać okrzykami Brutusa, Cassiusza oraz pozostałych. Plan spiskowców był prosty. Ochoczą postawą najętych przez siebie krzykaczy chcieli zwalidować wydarzenia tego marcowego poranka. Nadal nie wszyscy postronni wiedzieli, co się do końca stało, nie byli pewni przyczyn śmierci dyktatora. Pozytywna reakcja innych ludzi w zgromadzeniu mogłaby skłonić mieszczan do uwierzenia, że pozbycie się dyktatora będzie miało zbawienny wpływ na społeczeństwo. Nie jesteśmy wprawdzie w stanie zasięgnąć opinii o indywidualnych nastrojach czy też emocjach towarzyszących ludziom zgromadzonym na forum. Jednak wydaje się, że jako całość tłum nie został przekonany w żadnym stopniu. Dopóki opłaceni przez spiskowców ludzie wołali o pokój, wówczas wtórowali im pozostali obserwatorzy. Kiedy jednak przemawiali kolejni ze spiskowców, nazywając nieraz Cezara tyranem, a siebie tyranobójcami, nawet najemnicy utracili rezon, widząc, że przemawiający nie mogą zaskarbić sobie sympatii tłumu. Śmierć Juliusza Cezara oznaczała koniec ery, ale jednocześnie stanowiła początek nowego rozdziału w historii Rzymu. Społeczeństwo było raczej zszokowane i wstrząśnięte, ale reakcje społeczne na śmierć Cezara były różne. Mikołaj z Aleksandrii opisuje, jakie było nastawienie ludu, który zobaczył ciało wynoszone z teatru Pompejusza przez niewolników. Wszyscy inni myśleli tylko o sobie, a niektórzy nawet przyklasnęli temu, co się stało. Mówią, że jeden z nich w ten sposób zwrócił się do trupa. Koniec z płaszczeniem się przed tyranem. Nieco później 3 niewolnicy, którzy byli w pobliżu, położyli ciało opuszczone przez wszystkich przyjaciół i senatorów na marach i ponieśli do domu przez forum. A gdy płachta okrywająca ciało rozchyliła się z obu stron, dało się widzieć zwisające bezwładnie ręce i rany na twarzy. Wówczas nikt nie mógł powstrzymać łez, widząc jego, który jeszcze niedawno był czczony jak Bóg. Wiele płaczów i lamentów towarzyszyło im z obu stron. Płakali żałobnicy na dachach, na ulicach i w przedsionkach. Niektórzy mieszkańcy Rzymu pogrążyli się w smutku i żałobie, czując stratę wizjonera, który nie dość, że miał zaprowadzić imperium do swojej ostatecznej ukutej formy, to w dodatku był osobistością ikoniczną, przede wszystkim dbającą o ich interesy. Inni, tacy jak Cyceron, odczuwali ulgę, widząc w tym wydarzeniu koniec tyranii i przywrócenie republiki. Obie grupy żywiły jednak obawy co do przyszłości, obawiając się chaosu, którego po chwilowym marazmie udało się jednak w pierwszych godzinach uniknąć. Rzymska ziemia tego dnia przyjęła tylko krew Cezara oraz kilku przypadkowych ofiar, które poniosły śmierć w pierwszym przypływie emocji i ataku paniki, który kolektywnie dzielili wszyscy mieszczanie. Nastroje ostudziły tymczasem nie przemowy na forum, a ciemne chmury, które zgromadziły się nad miastem. Przed nastaniem wieczoru na Rzym spadła silna burza z piorunami, która zapędziła do domów tych, którzy jeszcze pozostawali na ulicach, oczekując odpowiedzi na pytania o przyszłość. Jednak następne dni nie przyniosły rozwiązania i upłynęły politykom na przepychankach, negocjacjach, walce o władzę i innych nieistotnych z naszej perspektywy sprawach. Tymczasem wśród ludu narastały emocje. Jedni żądali zemsty i ofiar w zamian za śmierć wodza, inni domagali się pokoju.
ale w większości udzielał się przede wszystkim strach. Bynajmniej nie przed kilkudziesięcioma podstarzałymi mężczyznami w przydługich togach. Niepewność budowały raczej zbrojne oddziały różnych stronnictw politycznych stacjonujących w mieście, które w każdej chwili mogły upodobnić ulice Rzymu do ubojni. Czy nam się to podoba, czy też nie, mówiąc o istotnych historycznych wydarzeniach, niemal zawsze postrzegamy je przez pryzmat tych, którym przyświecały, jak sami twierdzili, wielkie idee. Nawet w tym konkretnym przypadku, a mówimy tu przecież o serii zdarzeń tuż po najbardziej znanym zabójstwie starożytności, nie jesteśmy w stanie zapytać o opinię prostych ludzi, ponieważ nasza wizja tamtej rzeczywistości i sposób myślenia zostały ściśle określone przez tych, którzy mieli monopol na słowo pisane. W tym konkretnym przypadku na przykład przez ludzi pokroju Cycerona, który plebs nazywał sordes urbis, czyli miejskim brudem. Prosty lud zawsze oznaczał dla nich ciemną masę i tłum, nad którym można było zapanować za pomocą prostych emocji. Zwykli ludzie, choć niewykształceni, wykazywali zapewne podobną świadomość społeczną czy poczucie sprawiedliwości, ale ich czyny nie docierają nigdy do nas jako partykularne osiągnięcia jednostek, a tylko i wyłącznie kolektywnie, w charakterze dzikiego motłochu. I ludzie rzeczywiście tłumnie pojawiają się na pogrzebie wodza, datowanego zazwyczaj 5 dni po jego śmierci. Dopiero wówczas dziejopisowie dostarczają nam trochę więcej informacji o rzeczywistych emocjach i żałobie, która była udziałem ludu Rzymu. Pozostawiam was z opisem Swetoniusza. Nagle dwaj jacyś ludzie z mieczami u pasa, każdy trzymając podwadzi ryty, podpalili ciało płonącymi świecami i w tejże samej chwili cały tłum widzów stojących dokoła poznosił na stos suche gałęzie, ławy, siedzenia sędziów, także wszystkie dary, które znalazły się pod ręką. Następnie trębacze i aktorzy sceniczni zdarli z ciebie szaty na tę uroczystość włożone, spośród rekwizytów triumfalnych podarli je w strzępy i wrzucili w płomienie. Weterani z jego legionów wrzucali w ogień swe zbroje, w które przybrani wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych. Także kobiety zamężne oddawały na pastwę płomieni większość ozdób, które miały na sobie, nawet bulle i szatki dziecięce. Wśród tej powszechnej i głębokiej żałoby również całe mnóstwo cudzoziemców opłakiwało go w swoich kołach, zgodnie z ojczystym zwyczajem. Ludzie przybywają do zamku. I to dzięki nim powstają kolejne materiały. Dziękuję zwłaszcza Danielowi. A jeśli interesują Cię materiały powstające w Skryptorium, rozważ pozostawienie subskrypcji.